Witam Was serdecznie, to już chyba 200. vlog, także mamy małą, okrągłą rocznicę, ale dzisiaj Was nie będę zanudzał zbyt długim materiałem. Dzisiaj wyjątkowo bardzo króciutki materiał, bo praca poszła mi wyjątkowo sprawnie, wyjątkowo szybko, choć zapowiadało się na większą robotę. O co dokładnie chodzi? Zadzwoniła do mnie pani, że woda z wanny schodzi, ale wylatuje na podłogę, że jest zapchany odpływ. I w sumie domyślałem się, choć nie byłem pewien, że pod wanną jest kratka ściekowa, które bardzo często lubią się zapychać i czasami jest dość spory problem z udrożnieniem jej. W tym przypadku, powiem Wam, byłem przemiło zaskoczony, bardzo szybko, sprawnie mi to poszło. Jak to wyszło, mam nadzieję, że zobaczycie w dzisiejszym materiale. Materiał naprawdę bardzo króciutki i praktycznie będzie bez cięć, czyli tam jakieś drobiażdżki może będą cięte, ale praktycznie bez cięć, bez przerabiania, także zobaczycie od A do Z, ile mi to czasu zajęło, plus minus 2-3 minuty, do 4 góra. Także dzisiaj materiał prawie bez cięć, mało przyjemny, bo to nie należy do przyjemnych zajęć udrażnianie kanalizacji, ale ktoś też to musi robić, prawda? Także cóż, zapraszam na materiał. Wszystkim bardzo dziękuję, że dotychczas ze mną jesteście, że w taki czy inny sposób wspieracie ten kanał, nawet samą obecnością. To mnie motywuje do robienia kolejnych materiałów. Także miłego oglądania i widzimy się jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, hej, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj sobie pojedziemy udrożnić wannę. Jest zapchana wanna. Nie wiem jak mocno, jaki tam jest odpływ, czy kratka pod wanną, czy na stałe, czy jak w stalowych rurach połączony taki stary syfon żeliwny. Zobaczymy to na miejscu. Jak zawsze mam nadzieję, że pójdzie gładko, ale nie zawsze gładko idzie, jak już wiecie, się przekonaliście. Także zobaczymy na miejscu. W sumie standardowo, jak zawsze, usługa wezwanie na telefon. I wiem tylko tyle, że jest zapchana wanna. Trzeba udrożnić odpływ od wanny. Zazwyczaj wystarcza mam taką pompkę ciśnieniową. Zazwyczaj to wystarcza, choć nie zawsze. Czasami trzeba rozebrać syfon, spiralę użyć. Zobaczymy na miejscu, jak to będzie. Także jedziemy i do zobaczenia na miejscu już na polu walki. I tutaj mam tą swoją maszynkę, spiralę, taką automatyczną. To jest już połączone, tu nie jest nic składane. To już w takim komplecie kupiłem, czyli coś w rodzaju wiertarki, tylko to jest już na stałe zamontowane właśnie do tego bębna. W środku jest 5,5 metra spirali, i ona się oczywiście sama wysuwa i sama cofa, także jest bardzo wygodna. Nie trzeba gdzieś do drugiego pokoju wychodzić, żeby kręcić spiralą, nie trzeba 2 ludzi, tutaj samemu można robić. I tutaj jak widzicie jest studzienka, czyli to, czego nie lubię najbardziej robić, ale trzeba. Czyli to wszystko odsuwamy, tak żeby się dostać do tej studzienki.
No i tutaj tutaj ta studzienka, powiem Wam, miała fajne rozwiązanie, bo miała otwór na spiralę właśnie na grzbiecie, na boku. Także fajne rozwiązanie, to się rzadko spotyka, fajne rozwiązanie, bardzo upraszcza pracę, że tak powiem. Tylko tam ten otwór był zabrudzony, musiałem go tam troszeczkę obczyścić. Jak widzicie, robię bez rękawiczek, bo jak już pewnie wiecie, powinienem mieć rękawiczki, ale nie cierpię, po prostu nie cierpię w rękawiczkach robić. Unikam tych rękawiczek, chociaż wiem, że powinienem, ale po prostu nienawidzę rękawiczek. No i w ten otwór właśnie tą spiralkę tam wciskam, ile wejdzie. Do pierwszego oporu ręką wsuwam. Jak widzicie, tutaj też nie bardzo jest pole manewru, ale trzeba sobie jakoś radzić. No i teraz tam macie takie sprzęgło, taki przycisk, jak go naciskam, to spirala się wysuwa i okręca i wchodzi tam do kanalizacji. I tutaj za chwilę zobaczycie, jak złapie takie gniazdo włosów, to chyba włosy były, i po prostu wyciągnie to na spirali na zewnątrz. O, i macie tutaj właśnie to przyczynę tego zapchania, że woda słabo spływała. Czyli to musimy z tej spirali zczyścić i potem sprawdzić, czy woda na bieżąco schodzi, bo ta studzienka powinna, jeśli jest w pełni drożna, powinna po prostu na bieżąco wodę odbierać. Nie ma prawa woda się podnosić wyżej niż połowa tej studzienki. Także spiralkę chowamy, wyciągamy i zaraz sprawdzimy, czy to było tylko to, czy coś więcej. Widzicie, łapy uświnione. Kurczę, ale powiem wam, że rękawiczek nie będę nosił. Nie cierpię, nienawidzę, chociaż powinienem, wiem, zdaję sobie sprawę. No i teraz puszczamy wodę, sobie tutaj oczywiście ręce opłukam z tego szlamu. No i teraz sprawdzamy najpierw tak normalnie, czy ta studzienka odbiera tak na bieżąco. Potem nabierzemy do wanny trochę wody i jeszcze oczywiście pod takim pełnym obciążeniem zobaczymy, czy też tą wodę będzie odbierała, bo teraz odbiera bardzo ładnie tą wodę. Ładnie schodzi, bez problemów, ale troszeczkę napełnię tą wannę i sprawdzę przy większej ilości wody. W międzyczasie, jak się wanna będzie napełniać, to ja sobie już zwinę kabel od tej spiralki. To raczej nie powinno już być potrzebne, chociaż zdarzało mi się, że zwinęłem cały sprzęt, gdzieś tam się jeszcze coś od rury oderwało i przypchało, także też się tak zdarza, rzadko, ale się zdarza, ale tutaj korek całkiem wyciągam. No i oczywiście sprawdzam, czy ta woda się podnosi, czy się nie podnosi.
jak to spływa, ale tutaj bardzo ładnie schodziła woda, nawet do połowy się tej studzienki nie podnosiło. Także jest naprawdę dobrze. No, pozostanie tylko jeszcze tutaj ogarnąć ten bajzelek i w sumie cała robota. I tak tutaj praktycznie bez żadnych cięć zobaczyliście tą robótkę, którą tutaj wykonywałem. Czyli no naprawdę króciutka, szybka robota, ale no powiem Wam, że to jest rzadkość, szczególnie przy tych studzienkach. Nie zawsze tak gładko i szybko idzie, ale czasami są po prostu miłe niespodzianki. Także tu posprzątam, ogarnę i w sumie po pracy. No i tak, moi drodzy, no jak widzieliście, to była wyjątkowo szybka akcja. Powiem Wam, że jestem naprawdę mocno zdziwiony, że tak gładko poszło przy studzience tej odpływowej, kanalizacyjnej pod wanną. Bo tak, no jak Wam mówiłem, że mogło być podłączone na stałe, mogła być studzienka żeliwna. No tutaj była studzienka żeliwna, no ale powiem Wam, że kurczę, no już dawno mi tak dobrze nie poszło udrażnianie studzienki pod wanną. Także no nie to, że narzekam, bo absolutnie nie. Tam jak widzieliście było trochę włosów, ale to normalne, bo te żeliwne, one są porowate, tam się każdy paprok, każdy fuzel, każdy włos czepia. No ale tutaj pani mówiła, że i tak tam koło 2 lat nie czyściła, także no nie jest tragicznie. Także co, ja jadę dalej, zobaczymy, mam następną robotę. Tutaj zrobione, woda ładnie schodzi, nie podnosi się, na bieżąco odpływa. Także można odtrąbić pełen sukces. No, a ja jak mówiłem, jadę dalej, bo jeszcze czekają mnie inne wyzwania dzisiaj. Także co, do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć!